Witam serdecznie. Nazywam się Jakub Chałfa, jestem koncertmistrzem Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o orkiestrówce, która znajduje się w programie przesłuchań do naszej orkiestry, Orkiestry Sinfonia Varsovia, a także do Akademii Sinfonia Varsovia. Jest to fragment Symfonii Hafnerowskiej, czwarta część, pomiędzy taktem 100 a taktem 181. Jeśli chodzi o początek, musimy zwrócić uwagę, w jakim tempie chcemy zagrać tą orkiestrówkę. Wydaje mi się, że optymalnym tempem będzie tempo półnuta równa się 132, a 138. Myślę, że 138 jest takim tempem bezpiecznym, jeszcze maksymalnym, które możemy używać do wykonań na przesłuchaniach. Jak zacząć tą pierwszą orkiestrówkę? Myślę, że przede wszystkim warto nabić sobie w głowie dwa takty i w tym momencie zaczynamy grać. Raz, dwa, raz, dwa. Są dwa sposoby rozpoczęcia. Możemy zacząć off, a także on. Myślę, że rozpoczęcie on jest sprawą dużo bardziej bezpieczniejszą. Aczkolwiek artykulacyjnie myślę, że jednak, żeby to było bardziej takie krystaliczne, rozpoczęcie off. Więc spróbujmy zacząć off. Istotną sprawą, żeby zacząć w miarę zrelaksowanym tę orkiestrówkę, ponieważ jest ona dosyć trudna, dlatego znajduje się w programie przesłuchań do naszej orkiestry. Kiedy przystępujemy do wykonania podczas przesłuchania, rozluźnijmy się, weźmy głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. A także nabijmy sobie w głowie tempo, w którym chcemy zagrać. Jak nabić to tempo? Myślę, że fragmentem, który następuje później, który jest jakby bardziej dłuższą partią, a mianowicie pam, pam, ti, rararam, pam, 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 parararam. I w tym momencie przystępujemy do wykonania ósemek, które mamy na początku. Bardzo trudną rzeczą jest to, aby z forte, które mamy przez dwa takty, uzyskać później dynamikę piano. I później znowu na powrót forte. A więc większą ilością smyczka musimy zagrać forte. I teraz automatycznie, nawet bliżej struny możemy zagrać. Czasami nawet prawie na strunie dynamikę piano. I teraz forte. Kolejnym aspektem jest od taktu 104, od forte, aby doprowadzić do końca tej frazy, a mianowicie do nuty fis przed ósemkami. Czyli ta nuta jest jakby... a reszta nut jest na diminuendo. W miejscu, gdzie mamy w 105 takcie i w 106 takcie takie kliniki, kreseczki pionowe, możemy je bardziej zaakcentować. Jeszcze raz. Idźmy dalej teraz. Jeśli chodzi o palcowanie w tym miejscu, są różne sposoby. Bardzo często spotykam się, iż jest palcowany, gramy w trzeciej pozycji. I potem schodzimy do pierwszej. Ja osobiście uważam, iż w czasach Mozarta myślę, że grane było to jednak na strunie E, tym bardziej, iż mamy tutaj fortepiano. Więc możemy tutaj wykorzystać właśnie tą strunę E, żeby jakby zmienić barwę i pokazać to forte i później piano. Więc preferuję pierwszą pozycję. Zwróćmy uwagę, w takcie 111 mamy oryginalne łukowanie na całym takcie. Akurat tutaj w moim przypadku wolę rozdzielić ten łuk, ale chciałbym, aby ten łuk był rozdzielony jednak w sposób jak najmniej słyszalny. Więc starajmy się połączyć w ten sposób. A także zróbmy crescendo do taktu 113, jakby do pierwszej ósemki. Ta sama sytuacja później, pierwsza pozycja.
zróbmy jakby frazowe, delikatne crescendo i diminuendo w dynamice piano. Idźmy dalej. Jak dla mnie najlepszymi palcami tutaj w tym miejscu, od taktu 118, jest granie w pierwszej pozycji ponownie. Teraz, jeśli chodzi o przednutkę, musimy na tą przednutkę zabrać czas z poprzedzającej nutę w takcie 120, nutę H, z poprzedzającej ósemki z poprzedniego taktu. Czyli z nuty C musimy zabrać skrawek na tą przednutkę. Postarajmy się zagrać jak najmniejszą ilością smyczka i ciszej tą przednutkę, a bardziej oprzeć się na nucie głównej. To samo. Jeszcze raz. I tak samo to dotyczy taktu 122. Idźmy dalej. Jeśli chodzi o palcowanie w takcie 124, 125 i tak dalej, 126, ja tutaj przesuwam się do pozycji drugiej na nucie cis i zostaję w drugiej pozycji w tym całym fragmencie. Cały czas pozostaję w drugiej pozycji. Teraz oczywiście wszystkie ósemki osobne są spiccato, a te łuki, które występują, postarajmy się troszeczkę je bardziej wygrać, oprzeć się. W takcie 129 przechodzę do pozycji pierwszej. I później w takcie 130 znowu do pozycji drugiej. I nawet gram tutaj pierwszy palec na E-strunie. Można to także zagrać jakby w trzeciej pozycji z cofniętym palcem pierwszym. W ten sposób, ale jest to bardziej troszeczkę karkołomne, powiedzmy. Dochodzimy do słynnego węża w symfonii hafnerowskiej, gdzie poszczególne instrumenty w kwintecie się dołączają. I musimy to zagrać jak najciszej, jak najbardziej precyzyjnie, jak najbardziej równo się da. Jeśli chodzi o palcowanie tego tak zwanego wężyka, osobiście preferuję tutaj najprostsze palce, które są w zasadzie chyba najskuteczniejsze. Mianowicie pierwsza pozycja i niekiedy palec w pół pozycji. Czyli jeszcze raz. Istotną sprawą jest to, iż bardzo często przez to przechodzenie przez struny jest możliwość uciekania w tempie, więc starajmy się zagrać to jak najciszej, przechodzenie na wyższe struny, a także jak mamy pojedynczą nutę, bardzo małą ilością smyczka, ale jak najbardziej wygrane. Utrzymując przy tym łokieć w jednym miejscu. I postarajmy się zrobić jak największe diminuendo w taktach 137-138. Dochodzimy jakby do początku czwartej części, więc frazujmy jakby do środka w ten sposób. I idąc dalej, od taktu 143 na zmiany harmoniczne możemy dać malutki akcencik na pierwszy dźwięk. I ostatni dźwięk flażolet. Może być absolutnie flażolet, oczywiście nie w ten sposób. Nie w ten sposób, tylko ostatni półtakt możemy zagrać na diminuendzie. Teraz, jak już zagramy ten flażolet, starajmy się jak najszybciej przygotować akord. Ja osobiście preferuję, aby na tych każdym tak zwanych dwutaktach robić jakby frazowe troszeczkę odpuszczenie na pozostałych akordach i tak samo później w ten sposób. Zagrajmy to jeszcze raz.
czyli zawsze jakby na lekkim odpuszczeniu. Oczywiście to jest też kwestia interpretacyjna. Mogą być także inne sugestie dyrygenta lub koncertmistrza. Czasami te symfonie są także grane, ta symfonia jest grana od pulpitu, prowadzona przez koncertmistrza. Idąc dalej do przebiegu ósemkowego, zwróćmy bardzo uwagę na to, iż przechodząc przez struny na niższe rejestry, żeby także tempo nam nie zmieniało się nam tempo. Możemy troszeczkę podkreślać i znowu tutaj. Tak? I możemy oczywiście zrobić crescendo do taktu 170, gdzie pierwsze dwie nuty absolutnie możemy zagrać na strunie. W ten sposób, śmiało. I później są dwie możliwości palcowania. W ten sposób lub przy czym jeżeli gramy na jednej strunie, musimy troszeczkę wyartykułować drugą nutę, w szczególności kiedy mamy pustą. Jeszcze raz. I idąc dalej, bardzo często tutaj jest tendencja do zwalniania, ponieważ widzimy pół nuty i trzeba uważać, żeby tutaj nie zwalniać na samym zakończeniu tej orkiestrówki. I także zwróćmy uwagę na rytm punktowany, który w zasadzie możemy nawet troszeczkę wyostrzyć. W zasadzie nawet moim zdaniem można go troszeczkę poddzielić prawą ręką. Jeszcze raz. I oczywiście zakończmy na półnucie A w takcie 181. Pamiętajmy przed wykonaniem tej orkiestrówki na przesłuchaniu, aby naprawdę starać się rozluźnić i pamiętać o jednej rzeczy, że nawet jeżeli nutka czy dwie nutki nie wyjdą, to zawsze najważniejsza jest muzyka. Dziękuję bardzo.